Witamy drogich widzów! Widzieliśmy się dopiero co na Majorce, widzieliśmy się w tym roku w różnych fajnych miejscach, ale w takim miejscu jak teraz się jeszcze nie widzieliśmy, bo tak się składa, że jesteśmy w Tokio, w Japonii i nie jesteśmy tutaj w związku z rowerami, tak naprawdę odpoczywamy trochę od rowerów i od pracy, ale w związku z faktem, że okazja bycia w Tokio nie zdarza się zbyt często, a okazja na przejechanie się rowerem w Tokio tym bardziej nie zdarza się zbyt często, więc trochę postanowiłem wrócić do zwyczaju, w zasadzie do pewnej tradycji jednoodcinkowej, która kiedyś wydarzyła się przy okazji wizyty na Tajwanie parę lat temu, gdzie mimo tego, że był to wyjazd też nie rowerowy, to postanowiłem jednak jadąc na rowerze coś nagrać, żeby tym, którzy są zainteresowani jak w ogóle jeździ się na rowerach w tak, no dla nas jednak egzotycznych miejscach jak Tokio, żeby to pokazać. No i właśnie przy okazji tego wyjazdu zobaczycie dwa krótkie materiały z jazdy na rowerze w Japonii. Pierwszy, ten dzisiaj, to materiał z jazdy na rowerze w samym Tokio. Jak tu się jeździ, jakie to są zwyczaje, czy rower miejski, czy w ogóle jeżdżenie rowerem po mieście, w mieście tak dużym jak Tokio, w którym jest 13 milionów mieszkańców w samym mieście, a w aglomeracji jest ponad 30 z tego, co wiem, milionów ludzi, więc no naprawdę jest to gigantyczne miasto z ogromną ilością ludzi. Czy tu się da jeździć na rowerze, czy to jest bezpieczne, jaka jest kultura drogowa, jak się wynajmuje rowery, jakie są ścieżki rowerowe, jak jeżdżą kierowcy. Trochę będzie o tym w dzisiejszym innym niż zwykle odcinku i od razu ostrzegam, że odcinek będzie taki troszeczkę przypadkowy, trochę chaotyczny, no bo w sumie nie po to tu jesteśmy, żeby nagrywać, ale coś dla Was przygotowałem. Czy Tokio jest rowerowe, proszę Państwa? Parking dla rowerów. Fajny system. Parking jest od razu z blokadami, więc można sobie zapiąć rowerek. No jak widać, jeździ się na rowerach w Tokio. Za znalezienie miejsca odpowiadała Kasia. Jesteśmy w Tokyo Bike i to jest wypożyczalnia rowerów połączona w zasadzie ze sklepem. I to jest sieć, z tego co wiem, tak? To nie jest jedyne miejsce. Tak. Musieliśmy odjechać od wypożyczalni, ponieważ pani chciała nam wytłumaczyć wszystko i baliśmy się, że zaraz dostaniemy kurs jazdy na rowerze, bo... Trochę dostałeś kurs jazdy. Trochę. Jak pedałować. Dokładnie, pani wytłumaczyła... Żeby nie pedałować z zapuszczoną nóżką. Tak, pani nam wytłumaczyła jak pedałować, bałem się, że zaraz będziemy, że w ogóle będzie egzamin z tego jak jeździć. No, ale ogólnie naprawdę super jakościowe są te rowery i w ogóle wszystko. Macie, nie wiem, lampki, designa, dostajecie w cenie mocowanie do telefonu i wszystko jest takie naprawdę... Szkoda, że licznika zapomniałam z hotelu. A mamy go w hotelu. Gdzie jest licznik? W ogóle zawsze wiemy, gdzie są rzeczy, których nie mamy przy sobie. Ale rowerki naprawdę takie pierwsze metry, no jest jakościowo super. No, z wypożyczalni fajnie jest dostać rower i jeszcze to, że każdy rower wyjeżdża z serwisu i po każdym przyjęciu jest sprawdzany, no i dostajecie rower, no wiecie, nie jak w wypożyczalni miejskiej, gdzie wszystko jest w różnym stanie, tylko jest naprawdę fajnie. I nawet jest rozmiar na kasie. Ważne info, trzeba się przyzwyczaić do ruchu lewostronnego. Kasia, nie jeździłaś nigdy w miejscu, gdzie jest lewostronny, nie? Ani rowerem, ani samochodem. Ja też nie, więc Tylko pieszo, ale trzeba się przyzwyczaić, trzeba nie zrobić czegoś głupiego na skrzyżowaniu. Lecimy dalej. Spostrzeżenia z jazdy rowerem po Tokio. I w ogóle pierwsze spostrzeżenia z Tokio są takie, że jest tu cicho, no nie? Zaskakująco cicho jak na tak duże miasto. Jak sobie wyobrazicie, że mieszka tutaj 13 milionów ludzi, a jakby uwzględnić całą, tak jakby, czy nie tyle aglomerację, bo to jest ciekawy przypadek, bo Tokio w ogóle jest chyba miastem nie na prawach miasta, tylko jako osobna prefektura, no to generalnie miliony ludzi, mnóstwo samochodów, a tu jest po prostu bardzo cicho. Wzięliśmy licznik na ten wyjazd, ale akurat zostawiliśmy go w hotelu. Trzeba sobie radzić. Strawa zawsze.
Strawa w Japonii radzi sobie całkiem nieźle, a ciekawostka jest taka, że w całym mieście macie w zasadzie wszędzie puszczone albo przeciwpasy rowerowe, albo zaznaczone jest po prostu na ulicy, że można po niej jeździć rowerem, ale też można jeździć rowerem po chodnikach. W ogóle Japończycy jeżdżą po chodnikach. Proszę? To jest znak. Tak. Na dowód. Dokładnie. Jest znak pokazujący, że jest to podzielone między pieszych a rowery, ale generalnie Japończycy jeżdżą bardzo dużo po chodnikach na rowerach, no i można jeździć po przejściach. Tak, to nie możesz jechać z ulicy. Okej. Tutaj mamy ciekawy wątek kulturoznawczy, bo jesteśmy w miejscu, w którym jest bardzo stary most i bardzo ważny, bo z tego... Kiedyś był bardzo ważny, tak? Bo łączył tutaj dwie części miasta. Ważny był tego ostatnio, że jak czytałam, to właśnie Japończycy często mają w poważaniu swoją kulturę i historię i jak potrzebują miejsca na nową rzecz, to po prostu wyburzają starą i budują nową. I w sumie to jest trochę taki przykład. Właśnie, no oczywiście są jakieś takie obiekty typu ten pałac cesarski, jakieś takie super zabytki, które gdzieś tam są wyeksponowane. Mieszka chyba cesarz, więc Tak. nie mogą go Jego nie mogą wyrzucić, ale faktycznie jest tak, że popatrzcie, macie bardzo stary most, którego z daleka naprawdę trudno w ogóle zauważyć, ponieważ nad nim prowadzi estakada, która w zasadzie go przykrywa, a tutaj był kanał czy rzeka i w zasadzie też jest przykryta, ponieważ nad nią poprowadzona jest estakada. Chyba pociąg jest. W Paryżu po prostu były poprowadzone autostrady nad Tak, starym miastem. dokładnie. Stanie Paryża. Funkcjonalność ponad tutaj dbałość o jakieś takie. Czy w sumie pewnie zdaniem Japończyków został zachowany, stoi, prawda? No to, że przy okazji nad nim jest coś nowego i służy nowym celom. W końcu jesteśmy na bulwarze, po którym można jeździć. Jest szuterek. Jesteśmy nad rzeką i ogólnie jeżeli chodzi o te trasy nad rzeką, to duża część z nich jest generalnie rzecz biorąc otoczona murami, więc tej rzeki nie widać. W ogóle tutaj bardzo się zrobiło, że tak powiem, bardzo klimatycznie się zrobiło, bardzo lokalnie. Nie wiem, czy to jest sesja ślubna, czy o co chodzi, ale jest to bardzo, że tak powiem, ciekawe. Jesteśmy tutaj no, w połowie listopada, w zasadzie po 13 listopada i zachód słońca do 16:30, więc trzeba pamiętać o tym, żeby się nie dać zaskoczyć ciemnością, które zapadają dość wcześnie, ale za to jest ciepło, bo temperatury około 20 stopni spokojnie, więc tak myślę, że na zwiedzanie, na ogólnie po prostu jeżdżenie na rowerze jest super i też jest to w ogóle ta pora roku, która jest polecana w Japonii na zwiedzanie ze względu na kolory liści. Tutaj w ogóle ciekawe jest to, że jak macie prognozy pogody, to też możecie znaleźć prognozy pogody, w zasadzie prognozy koloru liści, czyli w zależności od tego, w jaki rejon się wybieracie, macie prognozę, która pozwala wam sprawdzić, o jakiej porze miesiąca, w jakim miejscu, jaki kolor mają właśnie liście. Więc jak ktoś lubi takie jesieniarskie klimaty, tutaj można sobie to zaplanować na zupełnie innym poziomie. No i rowery oddane. Ogólnie jest to bardzo ciekawe miejsce. Jak widzicie, jest to no, poza wypożyczalnią rowerów, tak jak mówiłem, miejscem, gdzie budują rowery, jest też sklep rowerowy z dość ciekawym wyborem produktów. W sensie wszystko jest takie bardzo jakościowe, czyli zapięcia jak są, to są Abusa, jest jak widzicie dużo dzwonków, no jak są dzwonki to oczywiście nogi Oi, są siodełka Brooksa i tym podobne rzeczy i to mniej więcej oddaje, na jakim poziomie są te rowery, którymi jeździliśmy. Plus mają masę jakichś akcesoriów rowerowych, typu jakieś czapki, koszyki, błotniki, no i tak jak wspominałem, da się tutaj zbudować rower, więc generalnie też są po prostu komponenty do personalizacji rowerów. Kupujesz? Dam ci 2 złote, jak to przymierzysz.
Bardzo ciekawe doświadczenie. Rowery zwróciliśmy bez żadnego problemu, zdążyliśmy, godzina 17:30, czyli na styk, bo do 17:30 mieliśmy rowery oddać. Tak jak wam mówiłem, zachód słońca 16:30, więc trzeba o tym tutaj pamiętać. Bardzo fajne doświadczenie pod takim kątem, że chyba nigdy jeszcze w życiu nie miałem roweru z wypożyczalni, który byłby w takim stanie. W sensie rower po prostu idealnie, perfekcyjnie przygotowany do jazdy. Idealnie działająca przerzutka, zero skrzypienia łańcucha, zero luzów na czymkolwiek, dobrze napompowane opony, po prostu sama przyjemność z jazdy. Naprawdę rower, który jest de facto takim trochę śmiesznym mieszczuchem, a spokojnie myślę, że 50-60 km byłem w stanie na nim zrobić, bo naprawdę fajnie jeździł. No i w ogóle takie wrażenie w tym miejscu jest takie bardzo jakościowe, wiecie, tutaj wszystkie te elementy, z których są zbudowane te rowery, obsługa, no ogólnie wszystko jest tak, jak powinno to wyglądać. No i miejsce jest bardzo ciekawe, bardzo po prostu ładna wypożyczalnia. No i około 4 dych za dzień, więc ta cena spada, jeżeli bierzecie na dłużej niż jeden dzień, bo też jest taka opcja. Więc pewnie da się znaleźć tańszy rower w Tokio, ale biorąc pod uwagę całokształt, fakt, że dostajecie od razu zapięcie, dostajecie lampkę. Właśnie to słowo lampka jest tutaj kluczowe, bo wydaje mi się, i w sensie jestem prawie że przekonany, patrząc po ulicach, że obowiązkowa jest tylko przednia lampka, bo 90% rowerów, które mijaliśmy już po zmroku, miało przednią lampkę, a z tyłu miało tylko odblask. I mijaliśmy też wielokrotnie policję i nikt nie zwracał nam uwagi, więc wydaje mi się, że to jest po prostu tutaj wymagane. I jeszcze obserwacja, ciekawostka z ulic, bardzo mało kto jeździ w kasku. W sensie spotkaliśmy może z 2 kolarzy, którzy mieli kaski, natomiast ludzie w mieście, mam wrażenie, że w Polsce już więcej osób nawet tak po mieście jeździ w kaskach. Tutaj tego nie widać, wszyscy jeżdżą po prostu w czapce albo bez żadnego nakrycia głowy. Ale Tokyo Bike, wiem, że jest kilka tych punktów w mieście, bardzo fajna wypożyczalnia. Pewnie da się wynająć taniej rower w mieście, z takiej jakiejś miejskiej, publicznej wypożyczalni, ale nie wiem, jak to działa w sensie takim, że nie wiem, czy na przykład nie trzeba być rezydentem albo po prostu mieć jakiegoś japońskiego dokumentu tożsamości. Tutaj, jeżeli chodzi o wynajęcie z Tokyo Bike, po prostu paszport, 4 dyszki i wio. Proteinowe parówki, kawałek prawdopodobnie ryby zapakowanej. No, ogólnie w japońskich żabkach znajdziecie bardzo dużo dziwnych rzeczy. Proszę? O tak, jest to na szczęście są też rowerowe wina z Europy. No i pozdrawiamy Maćka Hopa, bo w Japonii też wyżyjesz, że tak powiem, w sklepach, w japońskich żabkach, 7-Elevenach, Family Martach i innych Lawsonach. Zielono i deszczowo. Tak nas wita Japonia dnia 3. I w zasadzie podczas drugiej części naszej improwizowanej relacji japońskiej. Dzisiaj znowu zabieramy Was na coś rowerowego. W zasadzie nasza improwizowana relacja japońska obejmuje tylko i wyłącznie rowerowe akcenty. Jeździliśmy już na rowerze po Tokio, więc jak już być w Tokio i chcieć zobaczyć jeszcze coś rowerowego, no to jak można by nie zobaczyć czegoś w aspekcie sportowym? A z czym Wam się sportowo-kolarsko kojarzy Japonia? No na pewno z pewnymi odmianami kolarstwa torowego i z keirinem. I tak się składa, to jest w sumie dość zabawny zbieg okoliczności i tak naprawdę nie miał on żadnego związku z planowaniem tego wyjazdu. Bo o Tokio i o Japonii tak naprawdę myśleliśmy długo, a przede wszystkim myślała Kasia. Ja tutaj nie ukrywam, że Kasia była spiritus movens w ogóle jechania do Japonii. Ale tak się śmiesznie złożyło, że podczas wypadu na Tajwan, podczas nagrywania dla Gianta w tym roku na Tajwanie poznałem So. So jest dziennikarzem rowerowym z Japonii, właśnie z Tokio, w zasadzie z Saitamy, czyli z takiej, nazwijmy to, części Tokio. No i tak się złożyło, że wyjeżdżając tutaj do Japonii, odezwałem się do So, czy robi coś w czasie, kiedy tu jesteśmy, czy nie ma ochoty się spotkać. So był zainteresowany i zaproponował, że skoro już jesteśmy w Tokio, to czy nie chcielibyśmy zobaczyć wyścigu keirin. I tak się złożyło, że właśnie dzisiaj jest rozgrywany mecz, bo to chyba w takiej formie działa. W sensie jestem kompletnie zielony, więc nie będę Wam tutaj się doktoryzował. Zobaczymy sami, idziemy na spotkanie z So, idziemy zobaczyć keirin. Ciekawostka związana z językiem angielskim. Kasi bilet, Kasi karta 3-dniowa nie działa. W sensie po włożeniu jej do bramki pokazuje, po prostu blokuje Ci bramkę, więc idziesz do pana, a pan Cię przepuszcza. I tak 72 godziny muszę mieć prywatne wejście. Tak. Panowie są bardzo zadowoleni, że mogą Ci pomóc, w sensie otworzyć bramkę, natomiast nie da się im wytłumaczyć, że dzieje się tak za każdym razem, ponieważ w zasadzie nie mówią po angielsku. I tutaj z tym angielskim zauważyliśmy, że generalnie jest problem. Dzisiaj jest bardzo taka japońska pogoda. W sensie mi do zdjęć brakowało takich kolorków jak dzisiaj. Chyba nawet mi to bardziej pasuje niż ładna pogoda. Do zwiedzania super, a te wszystkie japońskie zielenie, czerwienie i inne kolory fajnie wychodzą
jak jest tak bardziej mokro. A tutaj kolejny z dowodów na to, że Japonia żyje w XXI wieku, czyli ogólnie wszystkie takie elementy, które ułatwiają życie. Na przykład bardzo często na wjazdach do domów albo przy garażach, albo po prostu przy miejscach parkingowych macie takie obrotnice dla samochodów. Możecie sobie tutaj wjechać i na przykład przodem, no i po prostu obrócić samochód do wyjazdu, żeby też wyjeżdżać przodem. Jest to generalnie nagminne, bardzo często się to zdarza, co pokazuje, że naprawdę no Japończycy potrafią sobie ułatwić życie. A jak jest, proszę Państwa, z samochodami? Bo wiem, że tutaj mamy fanów JDM-u i w ogóle fanów motoryzacji. No Japonia pod tym kątem jest naprawdę niesamowita, bo tutaj jeżeli chodzi o samochody, to w zasadzie wybitna większość aut, które spotkacie na drogach, to nie są auta dostępne w Europie. Nawet tych marek, które znamy, no bo oczywiście wybitna większość marek to marki japońskie, ale spośród tych marek to też oferta modelowa jest inna niż w Europie. I na przykład mamy tutaj samochody, które ja bym bardzo chętnie w Europie widział. Jeżeli chodzi nawet o taką Toyotę, na przykład takie modele jak Toyota Alphard, bo tutaj dalej vany się trzymają świetnie i vanów jest mnóstwo po prostu i dalej są rozwijane. Vany Lexusa, Toyoty, Hondy, jeździ tego mnóstwo i są naprawdę bardzo fajne. Japończycy są pod tym kątem bardzo praktyczni i po prostu uważają i wiedzą, że to jest fajne i praktyczne nadwozie, więc czemu by tego typu samochodów nie produkować i nie kupować. Takie modele jak Toyota Crown na przykład, jak Toyota Hurricane, no to są auta, które ja uważam, żeby się przyjęły w Europie. Patrząc po tym, jak dobrze się sprzedają CHR-y i inne tym podobne, no one są dostępne tylko w Japonii. Toyota nawet robi model samochodu na taksówkę, specjalną taksówkę japońską, czyli Toyota Taxi Japan albo Toyota Japan Taxi, JPN Taxi, tak się ten model nazywa. Jest tutaj podstawowym samochodem na taksówce. Tak samo na taksówce jeździ dużo takich samochodów marki Century i wydaje mi się, że to jest Toyota, że to jest specjalny model Toyoty. W ogóle to jest historia JDM i robienie osobnych marek z konkretnego modelu. To jest w ogóle niesamowite. Także to są wątki bardzo skomplikowane. Ja nie jestem JDM-iarzem, nie jestem ekspertem od tego typu tematyki, ale no dzieje się tutaj bardzo dużo. Jak już się trafiają jakieś europejskie auta, to marek premium, czyli jest trochę Mercedesów, a paradoksalnie przez pierwsze 2 dni najczęściej spotykaną europejską marką, jaką widziałem na ulicach, było Porsche. Co trochę też mówi o tym, gdzie jesteśmy. Ale no, co by tu nie mówić, to też jest Tokio. Nie wiem, czy to tak wygląda w całej Japonii. O, tutaj macie w pigułce Toyota Japan Taxi po lewej. Tutaj 2 Merole, no bo tak jak już mówiłem, Merol i marki premium się sprzedają. A tu jest w ogóle Land Cruiser z retro przodem. A propos tego, co tu można znaleźć. No tutaj naprawdę te JDM-y i różne pomysły to jest na tłusto. Co za w ogóle cuda tu się dzieją. Nie wiem, czy to jest jakiś kit konwersyjny, czy o co chodzi, ale robi wrażenie, naprawdę. No to jest normalny, w miarę świeży Land Cruiser. Nie wiem, jakie jest oznaczenie modelowe. Nie jestem ekspertem od Land Cruiserów i tych JP i tym podobnych oznaczeń, ale to jest normalny, dużo świeższy Land Cruiser z retro przodem. Kosmos. Jak bardzo musicie, to w Tokio są też takie miejsca, ale my się staramy ich unikać w miarę możliwości. No da się tu znaleźć miejsca, gdzie jest zdecydowanie za dużo ludzi, jak na moje możliwości i potrzeby, no ale to jest tak duże miasto, jest tyle opcji, że naprawdę jak ktoś nie jest zainteresowany, nie wiem, z zakupami albo po prostu byciem w takich miejscówkach, które pojawiają się w przeciętnym przewodniku, no to można spokojnie sobie odpuścić. Jesteśmy na velodromie. Jak widzicie, tutaj podstawa sport to jedno, ale drugą częścią imprezy jest hazard i na wejściu macie karteczki do obstawiania biegów z rozpiską biegów. Oczywiście wszystko jest totalnie po japońsku, jest tutaj mega lokalnie, tak bym powiedział, no ale idziemy zobaczyć, bo jeszcze chyba jakiś bieg powinien trwać. Wygląda jak Wall Street. Wygląda jak Wall Street, no. Ale to jest w ogóle kosmos. Widać, jaka to jest tutaj impreza, jaka to jest organizacja, jakie to są emocje. Obstawiasz? Tak, w ciemno. Obstawiasz w ciemno? Dokładnie. To jest super sprawa. Można wygrać kupę kasy, zwłaszcza nie znając języka. A mam teraz taki szok kulturowy w ogóle, że po prostu chyba największy jak na razie. Ale idę patrzeć. Można sobie na dole rowery pooglądać. Ogólnie no, jest tu bardzo japońsko, jeżeli chodzi o komponenty, chociaż jedna rzecz, którą znam, jest korba Durace'a w akurat tym konkretnym Samsonie. Tutaj no, rowery są robione podobno na konkretne wymiary zawodnika, w sensie budowane ramy, dlatego też
Tak podobno często są to dalej ramy stalowe w przypadku mężczyzn. No ogólnie takie, no, szosowe, takie torowe klimaty, wiecie. Tutaj też mamy koła Durace'a. Swoją drogą piękny przykład, piękny egzemplarz jeszcze oldschoolowych Durace'ów pod szydkę. Ciekawe, ile ten klej ma lat tutaj. Niesamowite to jest zupełnie inne niż, no po pierwsze, tor jest na zewnątrz, po drugie, on jest chyba asfaltowy, albo się mylę, ma zupełnie inny profil też niż nasze tory. Jak widzicie, on jest bardzo okrągły, krótka, prosta. No i przede wszystkim wszystko jest takie mocno oldschoolowe, w sensie rowery, stroje zawodników. Tutaj widać, że jest to trochę jak żużel nasz to wygląda, tak bym powiedział. Niesamowite. Panowie, którzy tam grają, no to obstawiam, no to w sumie to może być trochę smutne, ale są to zawodowi hazardziści, którzy obstawiają w tej chwili wyścigi na innych torach, bo ogólnie jest tak, że kiedy wyścig skończył się tutaj, w ogóle pani jak kupowaliśmy bilety, jedyna rzecz jaką zrozumieliśmy, która mówiła, to było to, czy interesuje nas, czy pytamy o to, czy jeszcze wyścig trwa na Matsuda, bo wyścigi trwają też na innych torach, no i tutaj generalnie panowie, którzy sobie grają, obstawiają teraz wyścigi na innych torach. Tak to z grubsza wygląda. Jestem ciekawy, ile oni tutaj siedzą, bo wyglądają na emerytów, więc być może też siedzą cały dzień i obstawiają wyścigi Keirin. Mamy tutaj z Kasią pewną teorię, że średnia wieku na tych zawodach to jest około 130. Tak, a suma to sięga dinozaurów. Dokładnie. Suma wieku wszystkich osób grających tutaj gdzieś sięga do dinozaurów. Przy długowieczności Japończyków obstawiam, że faktycznie tutaj myślę, że jest na pewno jakiś pan, który ma tak ze 137 na budziku. Niesamowite to jest, naprawdę. Bardzo ciekawe doświadczenie, naprawdę polecam. I to będzie, proszę Państwa, koniec naszej pierwszej części relacji z Japonii, z Tokio. Tutaj zaznaczam dla osób, które, nie wiem, mają wysokie oczekiwania wobec tej relacji, że to są dość spontaniczne materiały nagrywane przy okazji wyjazdu, który nie jest wyjątkowo wyjazdem zawodowym. Nie przyjechaliśmy tutaj do Japonii w związku z moją pracą, nie przyjechaliśmy tutaj w związku z żadnym konkretnym rowerowym wydarzeniem, więc te materiały są tak naprawdę troszeczkę takim ciągiem luźnych ujęć i luźnych myśli, które gdzieś nagrywam przy okazji wątków rowerowych na tym wyjeździe, starając się nie przeszkadzać Kasi za bardzo i starając się też nie robić czegoś, co robię przez cały rok, czyli starając się w miarę możliwości nie pracować, chociaż bardzo to lubię, jest to moja wielka pasja, to jednak staram się tutaj za namową Kasi zrobić sobie chwilę odpoczynku od tego, co robię zwykle. Natomiast i tak, ponieważ no, okazja jest wyjątkowa, no, zakładam, że szybko w Japonii znowu nie będę miał okazji pokazania Wam tego, jak tutaj chociaż namiastka tego rowerowego życia wygląda, więc staram się te dwa filmy Wam przygotować. Więc kończymy pierwszy film z Tokio, kończymy pierwszy film z Matsudy. Wczoraj mieliśmy okazję przejść się po części Tokio razem z kolegą z SO, którego pozdrawiam, jeżeli ogląda. Jestem ciekawy, czy byłby w stanie sobie przetłumaczyć ten film, chociaż wkrótce na filmach będzie jeszcze więcej japońskich napisów. Ale pozdrowienia dla So, który nam troszeczkę opowiedział o Tokio. So poznałem na wyjeździe na Tajwan, na wyjeździe giantowym. Tam się poznaliśmy, tam się zgadaliśmy, bo ciekawostka jest taka, że jednym z największych motoryzacyjnych marzeń So, który jest wielkim fanem w ogóle JDM-u i starszych samochodów, to jednym z jego największych motoryzacyjnych marzeń jest kupno malucha. I to było osią, że tak powiem, powstania naszej znajomości i rozmowy. Więc teraz, w zasadzie dzisiaj, przenosimy się z Tokio do Kyoto. Tam w zasadzie może coś po mieście pojeździmy, nie wiem, czy coś będę w ogóle nagrywał. Natomiast jeszcze jeden, już taki stricte rowerowy dzień przed nami, ale o tym w jednym z następnych odcinków nie będę Wam zdradzał, co to będzie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące wyjazdu do Japonii, w ogóle jakieś pytania dotyczące tego, co tu robimy, dotyczące Japonii, piszcie w komentarzach, bo tak jak Wam mówiłem, te filmy będą dość niespójne i w dużej mierze rowerowe nie będą, stąd też dużo tych wątków motoryzacyjnych, wątków JDM. Ale co, zapraszam Was oczywiście na Instagram, tam dzieje się znacznie więcej, również z tego wyjazdu, troszeczkę więcej zdjęć, troszeczkę więcej ciekawostek. A ja kończę i lecimy do Kyoto. Do zobaczenia. To jest na razie najbliżej, jak PKP było kiedykolwiek japońskiej kolei.
Kasia, naprawdę powinien zostać medal. PKP zawsze w moim sercu. Zawsze w sercu. Patriotyzm.